dzisiejszym filmie opowiem Wam o wspaniałej maści żywokostowej, jednym z moich ulubionych sposobów na bóle różnego pochodzenia i inne problemy. Powiem Wam o jej wspaniałych właściwościach, ale oprócz tego podam Wam, jak prosto ją zrobić, a będą do tego potrzebne zaledwie 3 składniki. Serdecznie zapraszam więc do oglądania. Do zrobienia maści żywokostowej będzie potrzebne 60 g glicerytu żywokostowego. Jak zrobić taki gliceryt, znajdziecie na moim kanale. 25 g lanoliny, 55 g tłuszczu. Najlepszy będzie oczywiście tłuszcz gęsi, ale może być też inny, na przykład wieprzowy, lub jeśli ktoś nie chce używać tłuszczów zwierzęcych, może być na przykład olej kokosowy. Potrzebujemy też spiniacza do mleka do dobrego połączenia składników. I dodatkowo warto przygotować sobie jeszcze olejki eteryczne, takie jak u mnie miętowy, goździkowy i pichtowy, by maść miała jeszcze lepsze działanie i piękny zapach. Na początku do garnka z gorącą wodą wkładam słoik z lanoliną i tłuszczem i czekam, aż te składniki staną się płynne. Co jakiś czas mieszam drewnianym patyczkiem. Gdy to już nastąpi, wkładam zlewkę z glicerytem żywokostowym do kąpieli wodnej i również podgrzewam. Składniki powinny być nagrzane maksymalnie do około 35 stopni. Następnie zlewkę oraz słoik wyjmuję z garnka. Do słoika z tłuszczami wlewam teraz powoli gliceryt, jednocześnie mieszając spiniaczem do mleka. Wszystko mieszam do całkowitego połączenia się składników. Gdy mieszanka lekko ostygnie, dodaję do niej kolejno po kilka kropel olejków eterycznych. Olejku pichtowego, miętowego i goździkowego. Ponownie mieszam. Słoiczek wkładam na chwilę do miski z zimną wodą i mieszam, aż maść lekko zgęstnieje. Gdy maść zacznie gęstnieć, szybko przelewam ją do wcześniej przygotowanego ciemnego słoiczka. Maść przechowuję szczelnie zamkniętą w lodówce, aż do wykorzystania. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że maść robiona w ten sposób jest bardzo skuteczna, a wachlarz jej zastosowań jest ogromny. Możemy nią smarować obrzęki, stłuczenia, złamania, krwiaki, otarcia, oparzenia, odleżyny, bóle różnego pochodzenia, np. reumatyczne, także w przypadku rwy kulszowej. Pomaga też przy zwyrodnieniach stawów, ale również na owrzodzenia żylakowate na nogach oraz egzemy czy łuszczyce. Oczywiście wiadomo, jeśli ktoś ma przewlekłe bóle kolan czy bioder i tym podobne, to należy ją stosować najlepiej 2-3 razy dziennie i to systematycznie. Pamiętajcie, że przy poważniejszych kłopotach zdrowotnych zawsze należy udać się do lekarza. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej ciekawej roślinie, jaką jest żywokos, to zapraszam również na mojego bloga.